Siemano, dystans jaki mamy dzisiaj do pokonania to 180 mil, ale najpierw witajcie moi drodzy, już w 76. odcinku. I to jest niesamowite, straszne, jak ten czas szybko leci. Niedawno wydaje się, że zaczynałem moją przygodę, bo cały czas podkreślam, ten kanał jest moją przygodą. Przygodą to jest info dla nowych widzów, w której na starość postanowiłem jeździć sobie po UK i pokazywać Wam lokale serwujące polskie lub z polskim twistem jedzenie. Z odcinka na odcinek jest nas coraz więcej. Wiadomo, content bez dramy i bez jakiejś patologii nie przyciąga nie wiadomo ilu, ale jak to mówią, nie ilość, a jakość. Dzięki każdemu z Was za to, że tutaj jesteście. Dobra, cukier mamy za sobą. Jak to mówią tutejsi, straight to the point. Wybieramy się dzisiaj do Oxford. I Oxford, z tego co kojarzę, jest naprawdę pięknym miastem. Coś takiego a la Cambridge, w którym w ogóle byliśmy, i w ogóle coś takiego a la York, w którym też byliśmy. Od razu z góry Wam powiem, że nie mogę doczekać się studia, bo lokalizacja studia, w którym podsumujemy to miejsce, na pewno będzie petarda. A o jaki lokal chodzi? Chodzi o lokal, którego, tak jak na wstępie powiedziałem, nazwę już lubię. Polish Kitchen Oxford. Piękno tej nazwy polega w prostocie. Polish Kitchen chyba lepiej już być nie mogło. Po prostu, jak wiecie, ja jestem fanem anglojęzycznych nazw, jeżeli chodzi o nasze polskie lokale, bo taka nazwa polska, nie wiem, karczma, spiżalniowa czy coś takiego nie odstraszy nie Polaka. A Polacy i tak wiedzą, co to jest za lokal. Tak jak nie odstraszy ludzi profil facebookowy Polish Kitchen Oxford, świetnie prezentujące się dania. Najważniejsze, bo to już też zacząłem podkreślać od jakiegoś epizodu, że dajecie, drodzy właściciele, zdjęcia wasze, a nie jakieś wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Także nazwa na plus, zdjęcia na plus, Polish Kitchen Oxford, so far so good. Jest to jeden z tych epizodów, w którym jadę prawie że w ciemno. Te prawie że w ciemno to mam na myśli, że dzwoniłem, upewniałem się, że są otwarci, ale nie mam zielonego pojęcia, co zjem. Nie mogę się doczekać, później nie mogę się doczekać studia. Jeżeli chodzi o studio, to dla nowych widzów kolejne info, że w studiu podsumujemy wajby, ceny, no i dajemy finalny werdykt, czy w tym przypadku Polish Kitchen Oxford to susza albo smaczy. Także czasami po moim wyjściu z lokalu nie przełączajcie na wspólnej albo na modę na sukces, bo trzeba podsumować lokal. Ale żeby ten lokal podsumować, najpierw trzeba do niego pojechać. U mnie koncentracja, a dla Was to jest kolejne info. Dzisiaj w ogóle same infa są dla nowych widzów. Kącik.pl bawi, Ania uczy. Ania jest naszą ekspertką. Jak się wybieramy do różnych miejscówek, to Ania nam mówi coś ciekawego. A że dzisiaj jedziemy do Oxford, to Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat miasta Oxford. Oxford to jedno z najbardziej niezwykłych miast w Anglii. Miejsce, w którym historia i codzienne życie studentów przenikają się na każdym kroku. Już z daleka widać charakterystyczne wieże i kopuły, dzięki którym miasto zyskało przydomek City of Dreaming Spires, czyli miasto śniących wież. Spacerując wąskimi, kamiennymi uliczkami, można odnieść wrażenie, że czas płynie tu wolniej, a każdy budynek ma do opowiedzenia własną historię. Największą dumą Oxfordu jest oczywiście Uniwersytet Oksfordzki, najstarszy w świecie anglojęzycznym. Nie jest to jednak jeden zamknięty kampus, lecz sieć kilkudziesięciu kolegiów rozsianych po całym mieście. Każde z nich ma własne dziedzińce, ogrody i tradycje. Wnętrza Bodleian Library, jednej z najstarszych bibliotek w Europie, przypominają scenografię z filmu fantasy, a Christ Church College kojarzy się wielu osobom z serią o Harrym Potterze. To właśnie tutaj kręcono niektóre sceny w wielkiej sali Hogwartu. To właśnie z Oxfordem związani byli tacy pisarze jak Tolkien czy Lewis,
którzy spacerując po tych samych ulicach znajdowali inspiracje do swoich opowieści. Oxford łączy w sobie elegancję, tradycję i młodzieńczą energię. Witajcie w Oxford. Moi drodzy, jestem na miejscu i chyba lepiej nie mogłem trafić. Patrzcie na to. Jestem centralnie naprzeciwko i tutaj ogólnie od poniedziałku do soboty macie 1 godzinę. Ale jesteśmy tutaj w niedzielę, czyli jest do bólu. Fajnie. Wiecie co również? Często powtarzam, że ten content nie jest contentem podróżniczym. I dzisiaj był idealny tego przykład, bo często mam tak, że jeżeli jadę do jakiegoś miejsca i mówię witamy tutaj w Oxford, to się okazało, że jadę cały czas praktycznie obwodnicą. Mam nadzieję, że w studio zobaczycie cząstkę tego miasta. W ogóle to jest naprawdę jakieś duże miasto, z tego co się zorientowałem. Dobra, nie przedłużamy epizodu, jestem mega głodny, potrzebuję numero uno, Polish Kitchen, PL-owska armia, Oxford, chodźcie. Moi drodzy, dowiedziałem się wszystkiego i jeszcze więcej, a najlepsze jest to jest 76. odcinek, a ja naprawdę w wielu miejscach już byłem i bardzo ciężko będzie mi powiedzieć, że zamówiłem coś, czego nigdy nie zamówiłem. A tutaj tak będzie i nie chodzi tylko o maina, ale jeszcze o starter. Zaraz wiedzie jedzonko, to wam wszystko pokażę. Kolejne info dla nowych widzów. Pamiętacie kącik PL bawi, Jania uczy? Jak jechaliśmy, Jania wam powiedziała Oxford? No chyba, że przysnęliście. To na tym kanale jest jeszcze jedna tradycja, a ta tradycja jest taka, że piję wasze zdrówko. Za ciebie, Izo. Iza to jest The Big Boss. Za ciebie, kolego Oskarze. I za ciebie, Magdaleno. Za resztę drużyny Polish Kitchen Oxford, za was, moi drodzy rodacy z Oxford i nie tylko, i ogólnie za Oxford i za was, moi drodzy widzowie, wasze zdrówko. Zanim starter wiedzie, którego, jak już powiedziałem, nigdy nie miałem na tym kanale, to jest kompocik. Ło, pyszota. Dobra, wjechało coś nieplanowanego. Często to mówię, że warto być youtuberem, albo warto po prostu się uśmiechać, być życzliwym, serdecznym, pośmiać się, porozmawiać. Bo wjechały frikole. Frikole jako startery. No i mój starter wjechał, ale tego startera jeszcze wam nie pokażę. Oddam go tutaj sobie na bok. Dobra, patrzcie co wjechało. Połączenie w ogóle, placek ziemniaczany, śmietana i wędzony łosoś. Masakra, nie mogę się doczekać, żeby to spróbować. I pierożki, miks z mięsem, któryś tam jest z mięsem, z kapustą, z grzybami i ruski. I śledzioki. Dobra, zrobimy tak, że próbuję wszystko po kolei i wjeżdżamy w ten mój starter, który zamawiałem i jak podkreślam, nigdy tego jeszcze nie jadłem na kanale. Odcinek 76. Zaczynamy od pierwszego pieroga. Ruski. Pieróg numer 2. Z mięsem. I według moich obliczeń pieróg numer 3 z kapustą i z grzybami. A jak usłyszeliście, To jest tylko barszcz czerwony, jakbyście Boże, się przestraszyłem, że kawy mi przyniosłeś. Nie, no co. Dobra, dziękuję. Bo się nagrywało, jak Iza przyszła, dostałem barszcz. Patrzcie,
Ten timing z barszczem to był idealny zaraz po pierogach. Dobra. Petarda. Dobra, powiem tak, pierogi zjadłem, są naprawdę pyszne, ale ogólnie mogłem się spodziewać, że są pyszne, nie? Czego się nie spodziewam, to tego. Nie mam w ogóle pojęcia, jak to się zabrać i tak naprawdę, wiecie co, wymieszam to wszystko. Bo mi się zdaje, że właśnie to trzeba wymieszać. Według Izy to combo to jest petarda, czyli macie... To jest śmietana, nie? Ja w ogóle nie jem takich placków ziemniaczanych z tą śmietaną, ale czemu nie spróbować? Nigdy w życiu bym tego nie zjadł. Nie wymyśliłbym, żeby to zjeść. Ale chyba od dzisiaj takie coś spróbuję od czasu do czasu. Słuchajcie, tutaj jest ogromny plus dla mnie, bo serwują alkohol, jak już widzieliście. A do alkoholu zauważyłem w menu, że mają pozycję, wiecie, smalec, ogóreczki, chlebek. Jak zauważyliście, jednym z frikoli są śledziki i taki polski fajny chlebek, który mają na zakwasie. I ja tego śledzika też sobie skosztuję elegancko z tym chlebem. Dobra, patrzcie. Dajcie mi szota wódeczki tutaj i chlebek. Petarda. 76 odcinek, starter, którego jeszcze nie jadłem nigdzie, właśnie wylądował. Jak myślicie, co to jest? Dobra, i tak nie słyszę waszych podpowiedzi. Osypki. I powiem wam, że one wyglądają fenomenalnie. W ogóle to całe podanie, ten talerzyk, mega. Czas spróbować osypka i tą żyrowinkę tak się fajnie rozsmarowuje. Dobra, patrzcie. On jest w ogóle z chili też. Ten, chodźcie, zobaczcie. Ta cała oliwa, widzicie, takie czerwonawe są dodatki. To nie jest z żurawinek tylko, to jest z chili. I powiem wam, że na starter taka alternatywa jest muala. Mam nadzieję, że tę muala mogę powiedzieć publicznie i książulo mnie nie pozwie. Chili, jak to ma w naturze, trochę mi pali buzię. I najlepiej ugasić taki płomień tym tutaj napojem, który będzie bardzo mocno związany z mainem. Białe winko z Sauvignon Blanc. Czekam na maina i żeby nie było, że marnuję jedzenie i te frikole pozostawiam, patrzcie na to, wszystko zjadłem. Słuchajcie, wjechało danie, ten zapach jest tutaj mega wyczuwalny, a danie, którego nigdy w życiu nie jadłem, to jest, patrzcie na to, okoń. I zanim ktoś się doczepi do formy podania tego okonia, czyli takiej, to okoń jest podawany tak. Ale poprosiłem Izę, żeby mi go trochę obrała z tych ości. Dobra, najpierw próbujemy sobie ziemniaczków. Na bank z dodatkiem masełka. I teraz próbujemy sobie konia. Też wyczuwalny troszkę jest czosnek. Dla mnie na plus. Łyk winka. I pokazuję wam tą surówkę. Patrzcie na to. Ogóreczek, marchewka, pomidorek. Mega prezentacja. W ogóle znalazłem coś w tej surówce. Kawałek
jabłka. Słuchajcie, próbuję tą surówę, jem sobie to już bez kamerowania, dopijam winko i nie wiem, czy zjem deser i czy wypiję kawę, bo jestem pełny, a ludzi się tutaj naprawdę bardzo dużo zbiera, nie? Także jeżeli, jak co, zobaczycie mnie zaraz z deserem, albo zobaczycie mnie w studiu. Mam nadzieję, że w studio zobaczycie cząstkę tego miasta. Siemanko, powiem Wam, że jesteśmy już w dzisiejszym studiu i bardzo się cieszę, że ten epizod jest jako już 76, bo obeznałem się trochę z kamerą, z ludźmi, bo bez tego na pewno bym tutaj nie był. A gdzie nie byłbym? W samym centrum Oxfordu. Za mną jest, żebym nie skaleczył nazwy, Bodleian Library. Niesamowity w ogóle budynek. W ogóle te całe centrum Oxfordu jest niesamowite. Nie byłem aż takim egoistą i pokazałem Wam trochę. Dobra, ludzi masa. Na szczęście mam okno niedeszczowe, bo widziałem, że będą niby padało, niby nie padało. Nie ma co przedłużać. Podsumowujemy Polish Kitchen Oxford. Na samym wstępie, jeżeli chodzi o sprawę organizacyjną parkingu, to od razu Wam mówię, żebyście ignorowali te Google Street. Po prostu tamte znaki są stare, tam pokazuje godzinę od poniedziałku do soboty, a zmienili i teraz widzicie, jest 3 godziny. Uważam, że 3 godziny nawet ja tam długo siedziałem. 3 godziny jest dla Was i dla mnie było wystarczająco. Kolejna tradycja na tym kanale, przedostatnia dla świeżaków. Chciałbym podziękować Tobie, Izo. Iza to jest Big Boss. Chciałbym podziękować Tobie, Magdo. Magda obsługuje Was i chciałbym podziękować Tobie, Oskar. Niestety nie zobaczycie mnie oddalonego od tej kamery, bo muszę od czasu do czasu przytrzymywać ten statyw. Jest tutaj trochę wiecznie, ale najważniejsze, że nie pada. Dobra, podziękowania mamy za sobą. Fajna ciekawostka jest taka, że pewna pani przyjechała do Oxfordu na nauki języka, czy coś takiego i wygooglowała sobie jakieś dobre miejscówki. I pani przyjechała, zapoznała się z Izą i okazało się, że pani pisze artykuły do Onetu. I pani była tak zafascynowana tym, co zobaczyła, co spróbowała, że ten artykuł znajdziecie tutaj. Czy ja byłem zachwycony tym, co zobaczyłem i co skosztowałem, sądząc po mojej facjacie, na pewno już wiecie, ale póki co omówmy na razie lokal. Lokal prześliczny, masę, ale tą masę najstaczy. Najpiękniejsza chyba, jaką widziałem, forma podania serwetek. I jeszcze coś najlepszy, normalnie nie robię żadnych tam toilet review, nie? Ale najlepszy w życiu jakikolwiek widziałem kran. No patrzcie na to. Lokal naprawdę spory. Na Facebooku wygląda on na mały, ale jest naprawdę spory. Ta jakby dobudówka to jest taki tak zwany garden, ale to nie jest żaden garden, nie? Po prostu jest tam ciepło, cozy, jest naprawdę mega fajnie. Ja tego nie nagrałem, ale jak mają takie serwetki, takie czarne, jakieś stojaki, kwiatki, to tam kredą zapisują, jeżeli sobie stolik zarezerwujecie. Dam Wam do Facebooka linka, jeżeli co, bo tam zajmują się urodzinami, chrzcinami, no to wszystko standardowe, nie? Obowiązkowo sobie zadzwońcie do nich albo się skontaktujcie na Messengerze. Ostatnia ciekawostka jest taka, że lokalna MP, czyli posłanka, i to nawet nie jest taka lokalna, po prostu ona jest z rejonu Oxford, ale ona jest normalnie w tym Westminster, coś takiego, no w tym parlamencie głównym. Jest regularną klientką u Izy w lokalu i to jest niesamowite. Powiem Wam, kiedy jak kiedy, ale teraz akurat mam nadzieję, że to słońce nie wyjdzie, bo słońce jest dokładnie gdzieś tam, jak ono wychodzi,
to jest zła przebitka. Ale dobra, lokal mamy omówiony, macie mega dużo miejsca do parkowania, macie dużo czasu do parkowania za friko, to co Polacy lubią najbardziej, a czy było za friko tutaj? Zaraz ceny wjadą. Wiem natomiast, co jest za friko. Za friko jest dla Ciebie polajkowanie tego wideo i zasubskrybowanie tego kanału. Jeżeli to zrobisz, to z góry dziękuję. Wjeżdżamy w ceny i zaraz omawiamy danie. Wizytę w Polish Kitchen Oxford zaczęliśmy od shota wódeczki i shot soplicy kosztował 4,50. Do popicia mieliśmy kompot i szklanka kompotu kosztowała 3 funty. Nie mogło być inaczej. Lampka wina i ta lampka była większa niż taka mała, Sauvignon Blanc, i ona kosztowała 8,50. Na starter, i nie mówię tutaj o tych frikolach, za które jestem Tobie bardzo wdzięczny, Izo. Na starter mieliśmy oscypek i ten oscypek kosztował 9 funtów. Na danie główne mieliśmy okonia, ale jest również dostępny pstrąg. Ja po prostu chciałem okonia i ten okoń z tymi ziemniakami, z tą surówką kosztował 22 funty. Do tego mieliśmy kawę i tej kawy nie pokazałem Wam, ale patrzcie. Wypiłem sobie kawę, po prostu tam już było tyle ludzi, ja już jestem trochę w sumie przemęczony, na żart jestem. Rzadko używam tego słowa, jestem na żart tymi frikolami i ta kawa kosztowała 3 funty. Za całość w Polish Kitchen Oxford zapłaciliśmy 50 funtów. Jeżeli chodzi o 50 funtów, ta kwota, słuchajcie, to co zjadłem, w ogóle fajnie, że zjadłem rzeczy, których normalnie nie zjadłem. Nigdy jeszcze przez 76 epizodów, tak, powtarzam, niesamowite. Tak, nie uważam, że to jest w ogóle drogie, nie? Jeżeli ktoś uważa z Was, że to są drogie jakieś kwoty czy coś, to bez jakiejś uszczypliwości czy jakiegoś buractwa proponuję Wam wyjść gdzieś. Wyjdźcie sobie do jakichś, według mnie, bardzo przereklamowanych włoskich restauracji na przykład. Zobaczycie, jakie małe porcje dostaniecie i ile zapłacicie. Także ja uważam, dla mnie kwota, ale zawsze mówię, kwota, jaką wydam, ceny ogólnie i smak to jest tylko i wyłącznie indywidualna sprawa. Moją na starość YouTube'ową misją jest po prostu pokazanie Wam, gdzie zaparkować, co tam jest, linki zamieścić, a jeżeli chcecie, to sobie podróżujcie i sprawdzajcie sami. Mamy ceny, porcje, dla mnie ten pstrąg, to wszystko w ogóle raz, że ślicznie podane, a dwa, one naprawdę były spore porcje. No powiem Wam, no tak, no wiecie, bo frikole zjadłem. Tam były 3 dania. Pierogi, śledzie, placek, no i barszcz, nie? No i to wszystko zjadłem i po prostu jestem najedzony. Ale tak czy tak, podejrzewam oscypek, sam ten pstrąg, to naprawdę to były dla mnie osobiście spore dania, a uważam, że jem więcej albo potrafię zjeść więcej niż co nie jeden z Was, moi drodzy widzowie. Wszystko mamy omówione, nic mi nie pozostaje, nawet z czasem się trochę wyrobiłem tutaj w tym studio, nic nie pozostaje mi jak werdykt. Polish Kitchen Oxford, lokal uważam za lokal, który, to są fawary dla świeżaków, jakbyście nie widzieli, za lokal, który smaczy. Lokal przepiękny, ten folklor, w ogóle Polish Kitchen, idealna nazwa. Porcje, duży wybór, jest naprawdę duży wybór dań i jestem pewien i challenge'uję każdego, który to będzie oglądał, że nikt z Was nie odwiedził więcej polskich lokali niż ja. Tak, to jest mocny statement, ale jestem pewien, że nie odwiedziliście więcej polskich lokali niż ja. A dlaczego o tym mówię? Po prostu dania, te pozycje, które zobaczycie u nich na karcie, są naprawdę niespotykane. Świetnie podane, fajna atmosfera, miłe dziewczyny. Nic, tylko przyjeżdżać do Oxford ogólnie tutaj, pozwiedzać sobie i najeść się w Polish Kitchen. Dobra, ostatnia już tradycja na tym kanale. Sorry świeżaki, że dzisiaj Was tak wymęczyłem z tymi tradycjami, a to będzie apel. A apel już będę w ogóle kierował się z strony samochodu. Po pierwsze, nie przepracowywać się. Jeżeli macie nadmiar energii, to wyjeżdżać w takie przepiękne miejsca jak Oxford. Po drugie, uśmiechać się do siebie, nie bądźcie gburami. Po trzecie, wspierać naszych. Cudze chwalić się, swego nie znacie. Super hasło, które powiedział mi Paweł Senfield. Wspierajmy siebie nawzajem, bo nikt tego za nas nie zrobi. Trzymajcie się i widzimy się w następną niedzielę, godzina 19 UK czasu. Hej!